Little Big Workshop. Gra wydana 17 października 2019 roku i została zrobiona przez producenta Mirage Game Studios. Grę można kupić na Steamie po oficjalnej cenie za 79,99, a na GG Deals można znaleźć oferty po 8, 9, 10, no do 10 zł na keyshopowych stronach, na oficjalnych sklepach za minimum 32 zł. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy 80 zł, oficjalne 80 zł to odpowiednia cena za ten tytuł? Czy warto poświęcić mu czas, przyjrzeć się i spróbować w niego zagrać? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Keriot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wrażeniach z gry. Z gry, która nazywa się Little Big Workshop i grę tą posiadam już w sumie od jakiegoś czasu, ale ostatnio postanowiłem do niej wrócić i dzisiaj postanowiłem coś o niej opowiedzieć, bo wydaje mi się, a wręcz jestem przekonany w moim mniemaniu i mojej opinii, że gra jest warta poświęcenia czasu, bo gra Little Big Workshop jest naprawdę przyjemna i bardzo wciągająca. O czym w ogóle jest gra Little Big Workshop? Jak sama nazwa mówi, jest to mały, duży warsztat. Myślę, że można to nazwać warsztatem, ale też myślę, że odpowiednią nazwą będzie taka fabryka. Ze względu na to, że w tym małym warsztacie, w tej fabryce produkujemy różnorakie rzeczy. W tej grze mamy swoich pracowników, mamy swoich ludzi, którzy zajmują się robieniem różnorakich rzeczy dla jakichś tam zleceniodawców. Na początku zajmujemy się jakimiś meblami, później zabawkami, później na przykład snowboardem, deską do snowboardu i różnorakimi innymi rzeczami. Różnorakie będziemy tworzyć rzeczy, zlecać naszym ludziom, musimy kupować różnorakie maszyny itd., itd. Ogólnie za każdym razem, gdy zaczynamy nową grę, mamy cutscenkę, gdzie kamera leci w stronę drzwi, one się otwierają i mamy niewielką makietę na stole. Ta makieta to nasza fabryka, nasz warsztat. Na niej zaczynamy w skromnym budynku, gdzie musimy stworzyć pomieszczenia. W tych pomieszczeniach przede wszystkim musimy dać maszyny i różnorakie inne narzędzia, które nasi pracownicy będą potrzebowali do zrobienia różnorakich rzeczy, żeby wykonać poszczególne zlecenia. Potrzebujemy także miejsca, w którym nasi pracownicy będą mogli odpocząć, chwilę ochłonąć, ze względu na to, że jeśli się przepracują, to nagle zemdleją i będą mieli na dłuższy okres sen. Także będą mogli sobie pospać i będą kompletnie niezdolni do pracy, tak? Zaczynamy na początku od zlecenia od pewnego gościa, który mówi nam, że potrzebuje jakichś tam rzeczy i z tego co pamiętam na początku robimy jakieś mebelki, jakieś krzesełka i tak dalej. Musimy do tego ustawić blueprint, to był... jak się tłumaczyło blueprint? Projekt. No dobra, niech będzie projekt. Musimy dokładnie zaplanować każdą rzecz, w sensie z jakiego materiału, z jakiego drewna, z jakiego metalu itd., itd. Ze względu na to, że trochę tego tu jest i też musimy spełniać konkretne wymagania, jak na przykład wytrzymałość, czy też jakość. I przez to właśnie musimy się skupić na tym, z jakiego na przykład drewna zrobimy dane krzesło, lub w przyszłości na przykład deskę snowboardową, z jakiego drewna, jakich użyjemy farb, żeby określić kolor itd., itd. Więc tutaj kwestia projektów jest niezwykle ważna i trzeba nad tym się czasem trochę pochylić, żeby spełnić określone wymagania co do danego produktu. Później będziemy mieli trochę większą swobodę i nie będziemy musieli wykonywać zleceń dla konkretnych ludzi, a raczej na przykład po prostu wykonywać dane rzeczy masowo dla jakichś po prostu sklepów, które nie mają konkretnych, nie wiem, właścicieli czy coś takiego. Po prostu takie luźne tworzenie sobie, aniżeli właśnie konkretne projekty dla konkretnych ludzi, którzy zapłacą nam więcej, ale także wyrobimy sobie u nich reputację, będziemy mieć z tego jakieś benefity, być może w przyszłości nam więcej zapłacą itd., itd. Oczywiście, jak to bywa w świecie biznesu, jest też konkurencja. Mamy tutaj tajemniczego człowieka, wampirka, który po prostu ma w okolicy swoje inne fabryki, inne sklepy i tak dalej i rządzi żelazną ręką i nie pozwala nam za bardzo, żebyśmy zarobili, więc stoi nam na przeszkodzie, ustanawia inne ceny, na przykład zmniejsza popyt na daną rzecz, generalnie miesza na rynku i cóż, przez to na przykład jeśli tworzyliśmy na dłuższą metę jakąś rzecz, to nagle sprawi, że ta rzecz już nie będzie potrzebna, nie będzie na nią popytu i będziemy musieli kombinować, żeby coś innego zrobić, więc są tu też oczywiście utrudnienia
utrudnienia, więc należy tego, cóż, być przygotowanym na to, że będzie nam utrudniał tą pracę, będzie się czasami z nami kontaktował, albo będzie chciał po prostu nas wybić z rynku, czyli generalnie wyruchać nas jako konkurencję. Ogólnie sam zamysł gry jest prosty, stworzenie własnego warsztatu albo fabryki, gdzie będziemy mogli sobie tworzyć różnorakie rzeczy, jakieś krzesła, snowboardy, lalki, zabawki, no generalnie jest tego naprawdę dużo. Są oczywiście jakieś problemy, jak właśnie ten wampirek, albo też musimy na przykład zapewnić naszym pracownikom odpowiednią ilość przerw, czy też kawy, bo tutaj jakby odpoczynek to jest kawa, no oczywiście trzeba się kofeiną dopierdolić, ale też kwestia tego, że wraz na przykład z reputacją, którą zdobywamy u innych sprzedawców, dostajemy punkty, które możemy wydać na przykład na to, żeby można robić na przykład meble z ekologicznego drewna, żeby móc zatrudnić więcej ludzi, żeby na przykład pracownicy mieli antypoślizgowe buty, żeby się nie wypierdolić gdzieś i generalnie też musimy zapewnić, żeby w danym pokoju, w którym na przykład są maszyny, było też przytulnie, dodając jakieś kwiaty, dodając na przykład wodopoje i tak dalej, ze względu na to, że jeśli w danym pokoju punkty jakby tego komfortu będą minusowe, to będą pracować o wiele wolniej, więc no jest to niekorzystne i trzeba o to porządnie zadbać, żeby jednak praca tutaj była przyjemna i pracowało się w miarę szybko. No i też trzeba zapewnić serwisowanie maszyn, więc psują się, zwłaszcza te na początku, które dość często trzeba naprawiać, co czasem mnie wkurwiało. Ze względu na to, że musiałem dość często patrzeć, czy maszyny przypadkiem już nie są zdatne do ponownej naprawy. Gra, jak powiedziałem, dla mnie jest mega wciągająca ze względu na to, że po prostu chcę coraz bardziej rozbudować tę fabrykę czy warsztat. Kolejne pomieszczenia, nowe maszyny, nowe możliwości, żeby stworzyć coś innego, nowi zleceniodawcy i nowe jakieś wyzwania, żeby nie dać się chociażby, jak mówiłem, temu wampirkowi, żeby nie wygryzł nas z biznesu, żeby nie wygryzł nas jako konkurencję i zamiast tego my chcemy go pokonać i my chcemy stanąć w rankingu jak najwyżej i później to my będziemy mogli na przykład mieszać na rynku, żeby ceny były inne albo kompletnie je zresetować i tak dalej, więc mamy tu sporo możliwości, które pozwalają nam naprawdę na wiele rzeczy, jeśli chodzi o tworzenie. Mamy wiele produktów, mamy wiele tych projektów, które możemy zrobić, żeby podwyższyć jakość, zwiększyć cenę i robić naprawdę masywne pomieszczenia, w której na początku będą tylko parę rzeczy, parę mebli i tak dalej, aż po rzeczy, które sprawią, że na przykład magazyny będą ogromne, naszych pracowników będzie naprawdę sporo, no ale to wówczas wymaga też większych pieniędzy, żeby im zapłacić i też większego komfortu w danych pomieszczeniach i ilości kawy, żeby dostali porządnego pierdolnięcia i motywacji do pracy, tak? Okej, pomówmy sobie o konkretnych rzeczach. Technicznie nie widziałem jakichś większych problemów, nie miałem spadków FPS-ów, nie widziałem żadnych bugów, glitchy, ani nic z tych rzeczy, więc jeśli chodzi o techniczne, to jest dobrze, jest bardzo dobrze, nie spotkałem się z żadnymi problemami, żadnymi spadkami FPS-ów, więc pod tym względem jest stabilnie. Audio. No, audio po prostu jest. Większość czasu po prostu słyszymy, jak nasi pracownicy pracują, jak maszyny chodzą, ich dźwięki i tak dalej, więc pod względem audio po prostu jest. Jeśli chodzi o muzykę, to wiadomo, jak zawsze mawiam, po prostu muzyka jest i tyle, nie wpadło mi w ucho. Gameplay. No jeśli chodzi o gameplay, to jest naprawdę wciągająca gierka. Naprawdę mi się podoba rozbudowywanie tej fabryki, czy też warsztatu, możliwościami różnorakich produktów. Musimy dbać o naszych pracowników, możliwość wykupienia tych umiejętności typu antypoślizgowe buty, większa ilość pracowników, specjalne maszyny itd., itd. Więc jeśli chodzi o gameplay, to naprawdę jest fajnie. Zwłaszcza, że mamy tu też właśnie konkurencję, przeciwnika, na którego musimy uważać i być przygotowany na to, że będzie mieszać coś na rynku i na przykład popyt na dany produkt się skończy, więc będziemy musieli skupić się na czymś innym. Grafika jest, dobra, jest w porządku. Taka grafika po prostu przyjemna, idealna, myślę, dla tego typu gry, żeby nie była realistyczna, tylko właśnie taka mała makieta z takimi ludzikami, gdzie muszą pracować.
Kurwa, no nie wiem jak to powiedzieć, bo grafika jest po prostu przyjemna dla oka i tyle, no. Podsumowując, Little Big Workshop to kawał naprawdę fajnej gierki. Przyjemna, miła, można przy niej naprawdę fajnie spędzić czas. Są jakieś wyzwania, są różnorakie produkty, są różnorakie możliwości, jeśli chodzi o rozbudowę fabryki czy też warsztatu, więc mamy tu naprawdę spore pole do popisu, zwłaszcza, że produktów, które możemy tworzyć też jest naprawdę sporo, więc można tutaj sobie pokombinować i poważnie pomyśleć, na jakich produktach nasza fabryka się będzie skupiać, lub szereg różnorakich produktów, na przykład jedna część warsztatu czy też fabryki będzie się skupiać na drewnianych rzeczach, inna na jakichś takich metalowych. Generalnie no sporo możliwości. Pamiętać należy, aby serwisować nasze maszyny, aby dbać o naszych pracowników, pamiętać, że koszta są dość spore, jeśli chodzi o ich umiejętności, wraz z tym, że oni też mają swój poziom jakby, więc wraz z idącym poziomem, a później możemy dać też specjalizację, no koszt za pracownika będzie coraz większy, więc należy pamiętać i dość skupić się na tym, jak rozbudować, jak więcej zarobić i jak po prostu się dobrze bawić. Więc to tyle, gra jest zajebista, dziękuję najmocniej i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!